Dzień dobry, witam, cześć Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam Was w sobotę. Dzisiaj pogadanka. Pogadanka, jak widzicie na miniaturce, polecajki moje, ale tak z zaznaczeniem, że to nie do końca są polecajki. Przebrniemy przez raz, dwa, trzy, cztery, 5 modeli ekspresów proponowanych przeze mnie, tylko ja Wam powiem przy każdym z tych ekspresów, jakie, może nie bolączki, jakie rzeczy najczęściej naprawiane są u mnie w serwisie. Nie o wszystkich, bo nie wszystkie były u mnie w serwisie. Powiem Wam z danej marki, co ja bym kupił. Nie będę się tutaj bardzo jakby rozwodził na temat awaryjności tych ekspresów. Możecie to sobie wywnioskować z tych ponad 100 grubo filmów, jakie znajdują się już na kanale. Zerknijcie sobie. Bo to nie o to chodzi, słuchajcie. To jest tak, jak ja ostatnio na live wybierałem pralkę. Tylu doradców, dziękuję Wam. Na temat każdej marki pralki usłyszałem tyle samo dobrego, i tyle samo złego. Kupiłem pralkę, jaką to pozostanie moją słodką tajemnicą. Jutro przyjeżdża. Dzisiaj przyjechała już pewnie, zapominam, że jestem Bartkiem z przeszłości, Kofikiem, bo nagrywam to w piątek. Także przejdźmy do rzeczy. No i tyle, i lecimy. Ekspresy te, które będę pokazywał, ułożone są w chronologii, jakby polecam te, które będą na samym końcu. Źle to zabrzmiało, będę mówił w trakcie. Zaczynamy, odpalamy Philips Latego. Nie patrzcie na to, w jakich sklepach te ekspresy ja znalazłem, nie patrzcie na to, w jakiej cenie. Jest to jakiś obraz ceny, natomiast jakby sklep, w którym go znalazłem, jest przypadkowy, po prostu na Google tego szukałem i tak mi wyskoczyło. Philips Latego. To jest model chyba najniższy, EP23331/10 z automatycznym spienianiem. Prosty ekspres, fajny ekspres. Co do awaryjności, tak jak mówiłem, wyciągnijcie wnioski z filmów. Karawka spieniająca, fajna. Jest jakaś nowa wersja teraz tej karawki, więc być może już tego kłopotu, o którym mówiłem, z pajęczynkami robiącymi się na tej karawce, nie wiem, czy kursor mi przechwytuje, mam nadzieję, o tej karawce mówię. Nie widać kursora. No nieważne. Te karawki potrafiły się szybko tak pajączkować, ten plastik, coś się z nim działo. Nalewacie mleka, to jest akurat ekspres bez wyświetlacza. Są wyższe modele z wyświetlaczem, ale to już decyzja należy do Was. Wyświetlacze, bluetoothy, szmery, czekajcie, tu się przesunę. Szmery, bajery, to jest już jakby w Waszej kwestii. Co w tych ekspresach Philipsa najczęściej jest naprawiane? Na pewno czyszczę bardzo za każdym razem te wylewki tutaj. One się strasznie kitują brudną kawą. Na pewno pękają wysypki. Widzieliście to tą środę. Zeszłą środę. W tą środę, która była 4 dni temu. Często, gęsto w tych ekspresach, może nie jakoś bardzo. I pamiętajcie, to też powiem na początku, żeby wybrzmiało. Ja mam doświadczenia z ekspresami, które do mnie trafiają. Ja nie zajmuję się ekspresami, naprawami gwarancyjnymi. Więc miejcie to na uwadze, słuchając dalej mojego, mam nadzieję, niezbyt przydługiego wywodu. Czasem padają młynki, ale młynki często, gęsto padają przez to, że ułamuje się ta wysypka i tej kawy zbiera się w obudowie dużo i ten młynek się zaciera na przykład. Uszczelki na zaworze wody i też pamiętajcie, dodam, potem już nie będę powtarzał przy kolejnych modelach, ja mówię o ekspresach, które są co najmniej 2-letnie, bo dopiero wtedy do mnie zaczynają trafiać. 2-3-letnie, w zależności jakie opcje gwarancyjne sobie wykupicie. Uszczelki na zaworze wody, czyli na tym zaworze za zaparzaczem, w tej chwili jedna z nich jest niebieska, ta, która najczęściej się przecierała, więc myślę, że ten problem jest załatwiony. Natomiast w starszych modelach Latego przecierały się uszczelki. Co jeszcze? Największa zmora tych ekspresów, nawet wymieniałem 3 w tym tygodniu, elektrozawór spustowy, który powoduje, że zamiast mleko spieniać się przez karawkę, to cała para idzie do tacki i ten elektrozawór jest do wymiany. One się psują. Czy teraz? To się okaże za 2 lata, natomiast patrząc na 2 lata, 3 lata wstecz psuły się na potęgę. I właściwie z bolączek tego ekspresu to tyle. Pękały też, to też ważne, wymieniałem 2 w tym tygodniu. Jedna pękła u mnie podczas naprawy, gdy już odkamieniałem ekspres przed oddaniem. Pękają te złączki, słuchajcie, na grzałce wylot grzałki się zaciął człowiek. I ta złączka tam potrafi pękać, ona zaczyna sprejować tak jakby wodą. To nie jest tak, że się leje, ale prosto na elementy elektryczne wywala korki, a wywalanie korków, wiadomo, zdrowe dla sprzętu elektronicznego nie jest. Latego, kilka jest modeli w tej linii, to już sobie musicie sprawdzić we własnym zakresie, bo ja też nie chcę, żeby, słuchajcie, ten film trwał nie wiadomo ile.
Tyle na temat Philipsa. Ładne ekspresy, bardzo mi się te ekspresy podobają. To, co powtarzam często, bardzo przyjazne serwisantom. Łatwo się te ekspresy naprawia, jest do wszystkiego dostęp. A co do usterek, wymieniłem je. O wszystkich tych usterkach już było na kanale. Szukajcie sobie pod hasłem Philips. Na pewno wszystkie były wymieniane, były też na temat tych ekspresów, ponieważ są bardzo, bardzo popularne, bo są niedrogie. A już w grudniu to można było model bez automatycznego mleka kupić Philipsa za chyba 900 zł. Bardzo popularne jest ich bardzo dużo na rynku, to też musicie brać pod uwagę, że ilość ekspresów danej marki, jaka do mnie trafia, jest wprost proporcjonalna na pewno do ilości tych ekspresów, jakie kupujecie. Tyle. Idziemy dalej, słuchajcie. Kolejny ekspres. DeLonghi Dynamica. Bardzo, 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 bardzo popularny ekspres. DeLonghi w tej chwili chyba najpopularniejsza marka ekspresów, przynajmniej w Europie. Nie podeprę tego żadnymi danymi, ale gdzieś tak czytałem. Dynamica najpopularniejszy ekspres. Jak widzicie, cena z kodem, tu akurat Euro AGD się trafiło, cena z kodem 2259 zł. Tutaj karawka taka. Poczekajcie, dzwoni mi telefon, sorry. Wróciłem. Telefon o Krupsa. Krupsów nie naprawiam i o Krupsach nie będę mówił, bo staram się mówić o rzeczach, o których mam jakieś tam większe lub mniejsze pojęcie, a o Krupsie od 4,5 roku nie mam żadnego. Poza tym, że taka marka istnieje, więc wybaczcie, nie będzie tutaj tej marki. Wracając. DeLonghi, Dynamica, ten akurat Ecam 35955B, też tych modeli jest kilka, Dynamica Plus, różnią się ekranami, różnią się Bluetoothami jakimiś, ale ja nie wchodzę, słuchajcie, w szczegóły, jeśli chodzi o Bluetoothy. Nie interesuje mnie to. Dla mnie ekspres to jest narzędzie do robienia kawy, a nie zabawka do łączenia się Bluetoothem. Jeśli jest ekran, to wszystko na tym ekranie jesteście w stanie wyczytać. Karawka z pokrętłem. Pokrętło 3 stopnie spieniania mleka. Bo wracając jeszcze do Philipsa, w Philipsie mleko zawsze spienia się tak samo. Tam nie ma żadnych elementów napowietrzających. Karawka jest elementem spieniającym, ekspres jest generatorem pary, bo o tym zapomniałem powiedzieć, i tak to działa. Natomiast DeLonghi, ta karawka ma pokrętło, które ma 3 stopnie spieniania. Pierwszy od lewej, najczęściej, chyba we wszystkich, to jest gorące mleko. Na środku macie lekko spienione mleko, takie powiedzmy latte, pseudo. I trzecie ustawienie to jest pianka mleczna. Tu na tym zdjęciu jest ustawione właśnie na tym drugim ustawieniu, już taka lekka pianka, lekko spienione mleko. Ładne ekspresy, bardzo dużo ich naprawiam, parolatków. Ale jest ich też bardzo dużo. To, co mówiłem wcześniej, wprost proporcjonalnie do ilości danych ekspresów na rynku. Co tu się naprawia? Wszystko to oczywiście pod hasłem DeLonghi znajdziecie sobie na filmach na kanale. Złączki górne, grzałki zaczynają przeciekać po 3, po 5 latach różnie. Najczęstszy efekt jest taki, że zaczyna wyrzucać korki przy spienianiu mleka, a najczęściej dowiadujecie się o tym przy pierwszym odkamienianiu, gdzie ta złączka już puściła. Co dalej? W starszych modelach zaczyna Wam się pojawiać woda tutaj. Jakbyście wyjęli tackę, to tak za dzbankiem na dole, tam się, nie wiem czy to jest poprawione, ale tam jest kanał spustowy, który włazi kamień i zaczyna to przeciekać, zaczyna tam pojawiać się kropelka wody, parę kropelek wody. Nie jest to jakaś poważna usterka, choć z zewnątrz nie widać, czy to naprawdę się leje tędy, czy być może z tej grzałki u góry. Czy coś jeszcze w tych ekspresach jest takiego popularnego? Przepływomierze, słuchajcie, to we wszystkich ekspresach. To zależy od wody. Przepływomierz to jest urządzenie, zaraz Wam pokażę, chociaż jak oglądacie, to już wiecie. To jest przepływomierz, który się znajduje w większości ekspresów. To jest jakiś używany, wymieniony w ekspresie. W nim jest taki, tu już nawet ledwo działa, tu jest taki kołowrotek. Jak on się zatrzyma, bo się zbiorą jakieś tutaj osady i on się przestaje kręcić, no to ekspres przestaje widzieć przepływ wody. Te przepływomierze, akurat w DeLonghi dosyć często się to trafia. Ale w innych ekspresach też nie jest to jakoś żebym miał wskazać na ekspres. One się rzadko psują. One najczęściej właśnie z powodu osadów przestają się kręcić w środku. No i wtedy ekspres wywala błąd, bo on myśli, że woda nie płynie. Czy coś jeszcze w DeLonghi? Czasami czujniki NTC, czyli czujniki temperatury grzałek. Czasami rzadko, ale nie aż tak rzadko. Te czujniki, to jest oczywiście mój domysł, powodują upalenie się sterowania na elektronice. Efekt jest taki, że wymieniam zabezpieczenia termiczne grzałki jednej lub drugiej, najczęściej grzałki pary, a on przegrzewa od razu tą grzałkę, bo nie odpina przy odpowiedniej temperaturze, no i wtedy jest elektronika do wymiany. Fajne ekspresy. Dużo moich znajomych je ma. Pozdro dla kumatych. Niektórzy mają kratkę w młynku, niektórzy nie mają, bo o to się kłóciłem tutaj z jedną panią. No...
Dużo ich naprawiam, ale to jest jeden z najpopularniejszych modeli. Tyle mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o te ekspresy. Tak. Trafiają się poważniejsze usterki, ale to się trafiają w każdych ekspresach, słuchajcie. Lecimy dalej. Następny pacjent. Nivona, ja wybrałem 756, ponieważ to jest model, słuchajcie, wszystko mający i nic więcej z ekspresu nie potrzebujecie. Też nie dodałem na początku, nie mówimy tu o wyglądzie ekspresów. Jeśli ekspres jest też meblem, a często jest, to już do waszej decyzji należy, jak on będzie wyglądał, jakie on będzie miał bajery, ekrany, wielkie, małe, dotykowe. Tu jest malutki ekranik, choć ładny moim zdaniem, 2 pokrętła, bo ważna informacja, w ramach danego producenta Philips, DeLonghi, Nivona, poza topowymi jakimiś drogimi modelami, konstrukcyjnie te ekspresy są bardzo podobne. To nie jest tak, że w Nivonie za 2000 macie przekładnię napędu taką, widzieliście to też ostatnio na filmie, na live'ie nawet, a w ekspresie Nivona za 7 czy 8 tysięcy ta przekładnia jest inna. Nie, system zaparzania jest podobny. Mogą być, tu już mówię ogólnie o wszystkich producentach, mogą być 2 grzałki zamiast jednej, akurat w DeLonghi to z reguły są 2, jeśli jest automatyczny system spieniania. Mogą być 2 grzałki zamiast jednej, żeby wydajnościowo ekspres był lepszy, żeby szybciej robiło się cappuccino, bo po prostu jest osobna grzałka. Tu dochodzi jeszcze temat, że jak macie 2 grzałki, to ekspres nie musi chłodzić tej grzałki kawy, którą nagrzał do spieniania, żeby potem zrobić kawę, bo kawa zaparzona w zbyt wysokiej temperaturze będzie niedobra. Ale wracając do Nivony. 2300 zł RTV Euro AGD. Tak jak mówiłem, nie są to materiały sponsorowane, sklepy są przypadkowe, a szkoda. Nie, słuchajcie, ja mogę sponsorowany materiał na temat danego ekspresu zrobić, ale opinia musi być moja, więc to podejrzewam nie przejdzie. Choć oczekuję odważnego producenta, który w ciemno da mi ekspres do testów. Zapraszam, tylko to będzie test z pudełka i potem test po roku, 2, wiecie. Ekspres nowy z reguły działa. Z reguły działa wszystko dobrze, ale jak go trochę pomęczymy, rok, 2, 3, to wtedy wychodzi prawdziwa dusza tego ekspresu. Dobra, odpłynąłem. Wracając do Nivony. System spieniania zintegrowany. Są Nivony tańsze z osobnym, ale ja nie polecam. Tutaj nie ma ta obrazku, ale z prawej strony wychodzi nam wężyk. Widzicie, tak jak idzie ta lupka, tu wychodzi wężyk i on wchodzi sobie tu do tacki, tu jest takie gniazdo. Ten wężyk podczas spieniania mleka wkładamy sobie do kartonu na przykład i wtedy z automatu, ale przejechał motocyklista. I wtedy z automatu to mleko jest pobierane. Nivona ma już zmienny system napowietrzania w tym modelu, czyli jest zawór ceramiczny, który jeśli ma być mleko gorące, to jest domknięty napowietrzacz w zaworze ceramicznym, leci mleko gorące. Potem jeśli ma być pianka, to ten napowietrzacz się w odpowiedni sposób otwiera, mleko zaczyna się spieniać, bo pamiętajcie, że piana z mleka jest nie od pary, para wywołuje nam podciśnienie, które zaciąga mleko plus je podgrzewa, natomiast spienienie to jest odpowiednie napowietrzenie tego procesu. Tutaj rzeczywiście to fajnie działa, tu można zrobić na tyle, na ile da się, słuchajcie, w automacie, można zrobić prawdziwe latte macchiato. Coś więcej? 2 pokrętła, bardzo prosty w obsłudze, menu obrotowy pokrętła oba. Tu macie 3 moce kawy. No te szczegóły wszystkie to możecie sobie poczytać w ulotkach producenta. Ja wam nie będę tutaj siał marketingu. Co w tych ekspresach się psuje? Po pierwsze, te modele poza nowym 8101, który już od jakiegoś czasu jest, ale nie będę się na jego temat wypowiadał, bo no nie było go jeszcze u mnie. On ma zintegrowany już zawór drenażu, o którym za chwilę powiem, z zaparzaczem. Jak to się sprawdza? Możecie napisać, jeśli jesteście posiadaczami. Te Nivony są troszeczkę brudaskami za zaparzaczem, tam gdzie jest klapka też, przypominam, wszystko już o Nivonie, większość rzeczy o Nivonie i jej usterkach była pokazana na kanale, tam się zbiera brud. Nie ma tego w instrukcji, można sobie 5 wkrętów odkręcić, wyczyścić tam w środku, też o tym było. Była taka seria filmów o przeglądach ekspresów i co można sobie zrobić w domu, była Nivona w tej serii, także zapraszam, zajrzyjcie na kanał. Zawory drenażu. Zawory drenażu, czyli zawory odpowiedzialne za to, że jak się parzy kawa, to ma lać się do kubeczka. Jak się przestaje parzyć kawa, tym zaworem drenażu spuszczane jest ciśnienie z obiegu. Czy się psują? One się zużywają. Kiedyś zużywały się dłużej, teraz zużywają się trochę szybciej. Czy jest to wada? Ciężko powiedzieć. Wymieniam tych zaworów drenażu sporo. Zawory ceramiczne. Schodzi taka obiegowa opinia, ponieważ zawór ceramiczny jest elementem drogim. Że zawory ceramiczne są drogie i się psują. Jeśli dbacie o ekspres, to zawory ceramiczne psują się niezwykle rzadko. Ja zaworów ceramicznych przez ostatnie 5 lat wymieniłem może 4-5 sztuk, a trochę tej Nivony było, więc
to też pamiętajcie, ja nie potrafię tak, wiecie, przy moim ADHD zebrać wszystkiego na start i wszystkiego na koniec, więc mnie to wychodzi podczas mówienia do was. Pamiętajcie, że masa, gro usterek, a zwłaszcza jeśli chodzi o systemy mleczne, bo one są bardziej skomplikowane niż zwykłe parzenie kawy, wynika z waszych zaniedbań. Możecie sobie zobaczyć, nawet wczoraj wrzucałem na grupie na Facebooku, jak wyglądał zaparzacz z Philipsa Latte Go. Możecie sobie zobaczyć i na filmach moich z serii Jak dbasz, tak masz, jak niektóre ekspresy wyglądają. No niestety, jeśli będzie tam syf, będzie to rosło wszystko, będzie to pleśniało, będzie wszędzie kawa, to się będzie psuło szybciej. Jeśli nie będziecie dbać o systemy mleczne, a systemy mleczne wyjątkowo tego wymagają, to mleko kiśnie, to mleko wszędzie włazi, będzie się to psuło. Więc zawory ceramiczne nie powiedziałbym. Co jeszcze w niwonach? No jest cały czas i to wiecie, ja nie wiem jaka jest skala tego, bo to najczęściej jest naprawiane na gwarancji, jest ten problem z miękką wodą. Czy on nadal jest? Nie wiem. U mnie się zdarzał, od znajomych wiem, że się zdarzał. Coś tam z tym zaparzaczem się wydarzyło od paru lat, że czasami jest tak, że kupujecie niwonę. Mówię na przykładach, które znam. W skali tego zjawiska nie znam. Kupujecie niwonę i pojawia się po kilku tygodniach problem, jeśli macie zmiękczoną wodę, z parzeniem kawy. Po prostu coś tam w tej głowicy zaparzacza się dzieje, że on nie jest w stanie tej kawy przepchnąć. Sygnalizuje, bo taki problem jest, bywa, zdarza się. Czy on jest nagminny? Ciężko powiedzieć. No tak jak mówię, powtarzam, to będę to powtarzał. Do mnie ekspresy trafiają po co najmniej roku, jeśli są firmowe, bo wtedy macie rok gwarancji, lub po 2-3 latach, bo Niwona chyba 3 lata bardzo długo dawała gwarancji od zakupu, więc ja mogę się wypowiadać na temat 2, 3, 4-letnich urządzeń, czasami rocznych lub czasami nawet nowszych, jeśli klient, użytkownik coś odwali i doskonale wie, że to nie będzie już działało na gwarancji. Tyle o Niwonie, fajny ekspres. Przechodzimy do ekspresu Jura. Tu za wiele wam nie powiem, znalazłem taką Jurę C8 Piano. Piano to akurat kolor, piano czarny. Fajny ekspres, fajna cena wam powiem. Też to tym razem Media Expert, jak widzicie. Nigdy u mnie nie był, nigdy go nie naprawiałem. Nie wiem, czy to nie jest jakiś świeży model. Wygląda dobrze, zaparzacz nie należy do tych najmniejszych, więc Jura, to słuchajcie, są najlepsze sprzęty z takich w sensownych pieniądzach jeszcze, czyli nie wchodzimy już w jakieś marki luksusowe, bo akurat Jury nie uważam za markę luksusową, ale to jest moje zdanie. Czekajcie, bo ktoś do mnie biegnie. Jura, słuchajcie, czekajcie, o czym to ja mówiłem? No Jura, słuchajcie, Jura. Co mówić o Jurze? Jura to są najlepsze, Jura zrobi wam najlepszą kawę. Z tych wszystkich wymienionych ekspresów, łącznie z tym, który jest moją topką, który pojawi się za chwilę. Co powiedzieć o Jurze? Co się w Jurach naprawia? W mniejszych modelach często wymieniałem zaparzacze. ENA, A7, tam są mniejsze zaparzacze. Coś z tymi zaparzaczami było na rzeczy, bo teraz jak teraz, ale w październiku to 10 tych zaparzaczy wymieniałem. Pękają tam takie uchwyty. Tyle. Czy w Jurach się coś jeszcze psuje? Robię przeglądy. No Jura, pamiętajcie, największą według mnie, to wszystkie te opinie, które tu zbieramy, to są moje subiektywne. Największą wadą Jury jest ten niewyciągany zaparzacz. Nie macie do niego dostępu. Ale przy takiej konstrukcji zaparzacza, dzięki któremu macie to espresso esencjonalne, dzięki któremu ta kawa rzeczywiście z Jury jest najlepsza w smaku, przy takiej konstrukcji zaparzacza nie dało się tego zrobić inaczej. Bo to jest taka konstrukcja, że jego się nie da wyciągać. On jest skręcony na sztywno z silnikiem. I mniejsza o szczegóły, no możecie sobie popatrzeć, jak czyszczę te zaparzacze w Jurach, jakie wyciągam, jakie montuję, było parę filmów. Jura jest najrzadszym gościem w serwisie. Nie jest rzadkim, ale najrzadszym, ale to też wynika z paru względów. Mało jest jej, bo jest droga. Dużo osób mających zwłaszcza topowe modele Jury udaje się z nimi do autoryzowanych serwisów i słusznie, bo z serwisami bywa różnie. Jak macie sprzęt za 10, 11, 12, 15 tysięcy, no to może warto uważać na serwisy, do których się to oddaje. Ja nie mówię, że one są złe, tylko czytajcie opinie, to co już mówiliśmy o serwisach. No ta jest piękna, podoba mi się ta C8. No i właściwie tyle na temat Jury. Przepływomierze zdarza się. Uszczelki czasami puszczają, jakieś końcówki przy zaworach ceramicznych, no ale to są rzeczy, które mogą się zdarzyć w każdym ekspresie. Czy Jura jest najmniej awaryjnym ekspresem? Nie wiem. Nie wypowiem się. Nie mam pewności. Tu też macie system wężykowy spieniania, to jeszcze a propos funkcjonalności, który tu widzicie. Nie widzicie, kursorem na małym zdjęciu widać. Tu wystaje, tu się wkłada wężyk. System mleczny, podobny jak w Niwonie. Troszeczkę się różni, ale podobny. No i tyle na temat Jury. A teraz słuchajcie, moja topka, bo tego filmu jest już 20 minut.
Mój top ekspres, jaki uważam teraz, oczywiście pamiętajcie, ja wam nie gwarantuję, że on się nie zepsuje. Wszystkie ekspresy się psują. Bardziej top, jeśli chodzi o cena, jakość, wykonanie, smak kawy, awaryjność. Melita. Melita Laticia OT. F30 0100. Pewnie są jakieś troszeczkę inne modele. Tu widzicie, jeszcze jest jakaś dodatkowa gwarancja. Akurat Conesso się trafiło. Bardzo dużo tych Melit już kupiliście z moich poleceń, bo w grudniu był ostatni film o polecajkach. Zobaczcie, 1800 zł, jakaś akurat promocja. Ekspres też z automatycznym mlekiem na wężyk. Młynek. Pokrętło tutaj jest ilości kawy. Tu macie ziarenko do mocy kawy w 3 stopniach. Przyciski espresso, cappuccino, latte macchiato. Tu też jest zawór ceramiczny z tego co pamiętam. Więc Jura. Nivona, Melita są bardzo zbliżone konstrukcyjnie. Podobne przekładnie, podobne zawory ceramiczne, więc nie będę się tu rozwijał. To jest naprawdę w tej chwili mój top ekspresu. Cena, jakość, smak kawy, awaryjność. Melity, bardzo rzadki gość w serwisie. Melita nie jest już tak mało, bo to jest zawsze argument osób, które mówią, że Melity nie ma w serwisie, bo Melity jest mało. Nie jest wcale tak mało. W gronie moich znajomych no jest sporo osób. Jest sporo osób. Mam wieści, że w pewnym autoryzowanym serwisie, ASO to jest autoryzowany salon obsługi, autoryzowany serwis, w pewnym ASO, pewnej marki naszych sąsiadów są osoby, które z mojego polecenia taką Melitę kupiły i są zadowolone. Także pozdrawiam Kielce, nie będę tutaj wymieniał nazw. Myślę, że osoby, które są zainteresowane, będą wiedziały, że to je pozdrawiam. No i tyle, słuchajcie, i to jest moja topka. Co naprawiam w Melitach? To samo co w Nivonach. Czy tu jest ten problem z miękką wodą? Podobno się zaczyna, ale nie miałem takiego przypadku w Melicie. Także to gdzieś zasłyszane, czy to prawda? Pamiętajcie, zasłyszane rzeczy, czy historie opowiedziane przez klientów trzeba czasami podzielić przez pół, no bo różnie z tym bywa. No ludzie lubią podkoloryzować, czasami sami grzebali, a mówią, że serwis jakiś grzebał. Musicie to też brać pod uwagę. Ja nie twierdzę, że te historie nie są prawdziwe, ale zawsze miejcie z tyłu głowy, że to jest tylko opowieść, tak? Co tu jeszcze naprawiam w Melitach? No, zawory drenażu, ale jakoś tak rzadziej. I tu rzeczywiście może wynikać to z tego, że Nivona jest popularniejsza na pewno od Melity. Podobne usterki jak w Nivonie. Podobne. Fajne są te ekspresy. No i tyle, i tyle. I to jest moje top. Jeśli ja miałbym polecić jakiś ekspres, to dokładnie słuchajcie ten model. Czy on się wam zepsuje? Może, bo miałem takie zarzuty w komentarzach pod grudniowym filmem, że poleciłeś mi Melitę i się zepsuła. No słuchajcie, ja nie jestem gwarantem, ja nie jestem producentem. Ja wam polecam to, co subiektywnie uważam za fajne, a jeszcze biorąc pod uwagę cenę, bo możecie kupić Jurę za 15 000, ja 15 000 na ekspres bym nie wydał. Co nie znaczy, że ten ekspres jest jakiś zły, jest świetny, jest rewelacyjny. Ale ja tyle pieniędzy nie dam za ekspres. Ja nie dam więcej niż 3000 za ekspres. Takie jest moje zdanie. A jak chcę się napić naprawdę dobrej kawy, to mam w Warszawie sprawdzone kawiarnie, w których tej kawy wiem, że się napije dobrej i nie są to sieciówki, słuchajcie. Tyle na ten temat. No, śniło mi się dzisiaj, słuchajcie, że mi ukradli wszystkie drzwi od samochodu. Tak a propos snów, bo mieliśmy dyskusję o snach chyba na live'ie, czy na którymś ostatnim filmie. Idę na parking, nie ma żadnych drzwi w samochodzie. Kto kradnie drzwi od samochodu? Słuchajcie, prośba do was. Po pierwsze, pod filmem komentarz #producent, czyli #Melita, #Nivona, #DeLonghi, #Krups nawet. Piszcie. Chodzi mi o to, żeby zobaczyć, jak to się rozkłada tu u was widzów vendorami, producentami, mów po polsku. Czy pominąłem jakiś ekspres? Tak, pominąłem na przykład Siemensa. Nie mam zdania na temat Siemensa. Mam ostatnio różne dziwne przypadki związane z Siemensami. Nie znalazły się w tym zestawieniu. Siemens EQ6. Słuchajcie, jeśli kupujecie Siemensa, Siemens EQ6, S100, S500, S300, S700, ale EQ6 to jest najpopularniejszy, najbardziej sprawdzony model ekspresu Siemensa. One kosztują tam od 2 do 3 tysięcy wzwyż. Nie wypowiadam się na ich temat, bo one mi się nie mieszczą w moim kanonie jakoś. To jest subiektywne podsumowanie, więc subiektywne polecajki, więc tak to wygląda. Słuchajcie, 25 minut. Czy o czymś zapomniałem? Nie. Na pewno jedna ważna rzecz. Grupa na Facebooku Rady Porady, polecajki. Grupa na Facebooku tylko i wyłącznie. Plus słuchajcie, live'y w ostatni poniedziałek każdego miesiąca. Live'y to ja je nazywam potocznie poradnikowe. Wtedy na tym live'ie ja coś tam sobie dłubię delikatnego albo nic i skupiam się na odpowiedziach na wasze pytania. Najbliższy, no mamy początek czerwca, więc najbliższy będzie
24 czerwca w poniedziałek, ale to obserwujcie sociale, obserwujcie kanał, będą się pojawiały zapowiedzi. Discord, serwer Discord. Chcecie popatrzeć na moją pracę, chcecie o coś popytać, chcecie się pośmiać, chcecie się w fajnym gronie spotkać głosowo i na wideo, zapraszam. Wsparcie kanału, najwyższy poziom wsparcia kanału, otrzymujecie dostęp do Discorda. Kawa, słuchajcie, ostatnia rzecz. Kawa Coffee Doctor, kawy sprawdzone, kawy smaczne. Wielokrotnie już o nich były komentarze, wiem od Was, feedback jest świetny tych kaw, zresztą ja tylko te piję. Czerwona 60% Arabika, 40% Robusta. One właściwie powinny stać tak, to może tak zróbmy. Od najdelikatniejszej do najmocniejszej. Zielona 85% Arabika, 15% Robusta, kawa delikatna. Nie za duża zawartość kofeiny. Średniaczek czerwona 60% Arabika, 40% Robusty tym razem. To już taka średnia moc kofeiny. Mocna dzida, chyba sama nazwa mówi za siebie, 90%, ale tym razem robusty. Robusta to kofeina i 10% arabiki, żeby troszeczkę tak bacikiem poluzować tą robustę. To nie jest kwaśna robusta. Robusta nie jest kwaśna. Żadna z tych kaw nie jest kwaśna. Te dwie smakowo Was nie zaskoczą, znaczy zaskoczą Was przepysznym smakiem, bo te kawy naprawdę, kawy z palarni nie mają nic wspólnego, a właściwie kawy z marketu nie mają nic wspólnego z kawami z palarni. Ta smakowo potrafi zaskoczyć, ale ma bardzo wielu fanów. Ja też ją lubię. Właśnie kończę ją teraz pić w firmie. Przerzucam się teraz na tą, żeby sobie zmienić smak. Te dwie to są takie kawy, do których jesteście przyzwyczajeni. Ta ma taki troszeczkę ziemisty posmak. Ja to nazywam takim ziemistym posmakiem. Jest rewelacyjna i jest naprawdę mocna. Tyle z mojej strony. Słuchajcie, miło mi było. Widzimy się na najbliższym live'ie, na kolejnych materiałach. Co złego to nie ja. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się. Cześć.